Dzisiaj gościem magazynu Fighter Damian Milewski. Cześć Damian. Cześć, witam wszystkich. Powiedz, bo ty jesteś tak tutaj pół żartem, pół serio, bo gdzie nie zawalczyłeś, tam taka organizacja miała problemy, bo i Fighters Arena, która co prawda się odrodziła, więc jest jakaś nadzieja, ma atak, teraz Promak. No pech. Chcesz powiedzieć, że jestem złym Omenem? Taki Omen jest zawodnikiem, ale w Fenie to, żebym nie wykrakał. No chyba taki pech, no. Ja i tak uważam, że te walki, które stoczyłem w tych organizacjach, no mogę sobie je zapisać w CV, bardzo ciekawym CV, jeżeli chodzi o doświadczenie i cieszę się, że miałem możliwość bić się w Spodku, w Bełchatowie na Fighters Arenie ze świetnym zawodnikiem i no, mam szczęście do dużych gal, nieszczęście, że one padają. Dlaczego ten Promagu teraz się nie odbędzie? Czy możesz coś zdradzić? Niestety to są moje domysły tylko, bo chciałbym się podzielić czymś więcej. Ja wiem, że i tak gdyby się odbył, już Ci powiedziałem wcześniej, że mi się na nim nie bił. Nie odbywa się, więc nie mam tego problemu. No myślę, że tu są jakieś kwestie znalezienia przeciwnika dla Tomka. Ciężko mi też powiedzieć, jakieś kwestie być może finansowe, to są tylko moje domniemania, nie wiem. No, mogę gdybać tak jak Ty, po prostu. Bardzo szkoda mi i myślę, że wielu fanów też podziela to moje zdanie, że się po prostu ta gala nie odbywa, bo ona, jeżeli chodzi o rozpiskę, Promak zawsze stawiał na nazwiska. Wydaje mi się wciąż na umiejętności, że w Polsce nie jest to odbierane jako sport i długo jeszcze nie będzie. Jakie UFC przeszło drogę, jaką przeszło drogę, by być gdzie jest teraz, by organizować 2 gale w ciągu jednego dnia, a my jesteśmy w Polsce, nie jednak jesteśmy za ściankiem Europy i nie ukrywajmy tego. Dlaczego Tomasz Drwal pokona Mameda Khalidowa? Dlaczego? Ktoś mi zadał pytanie, odpowiedziałem na nie. Gdyby Tomek Drwal miał wygrać z Mamedem, to wygrałby przez knockout. Gdyby Mamed wygrał z Tomkiem Drwalem, przez poddanie, na pewno nie na odwrót. I tego się trzymajmy. Ja mogę być nieobiektywny. Myślę, że Mamed to jest naprawdę świetny zawodnik. On od dłuższego czasu już nie przegrał walki. Moim zdaniem ta walka z Santiago, gdzie bił się chyba w Japonii, to nie była przegrana, on ją wygrał. Tam 5 rund wtedy się bili, więc ciężko odpowiedzieć. No, wydaje mi się, no, Mamed jest bardzo niebezpieczny w parterze i tu myślę, by szukał swojej szansy. On poddaje każdego i myślę, że Tomka też mógłby, a Tomek może znokautować każdego. Czyli na pewno Tomek by nie poddał Mameda, Mamed by nie znokautował Tomka i tego się trzymam. Mamy teraz mnóstwo naszych zawodników w UFC. Czy ktoś dotychczas zrobił na Tobie specjalne wrażenie z naszych rodaków w tej organizacji albo kogoś byś wyróżnił z tej całej gromadki? Wyróżniłbym, sam bym się zdziwił kiedyś, gdybym to powiedział, ale nigdy nie byłem fanem Jotki, a ostatnią walkę oglądałem nawet na telefonie, bo miałem taką możliwość i uważam, że świetnie zawalczył. Jest coraz bardziej pewny siebie i ten rekord, choć kiedyś uważałem, że jest troszeczkę wyśrubowany, w UFC naprawdę on jako zawodnik się odnajduje. No Błachowicz, no to myślałem, że z tym Latifi będzie miał dużo ciężej. Na szczęście skończyło się jak się skończyło, więc naprawdę zaskoczony sam jestem swoją odpowiedzią, ale Jotko robi na mnie największe wrażenie na razie tam. Hopkins, każda jego walka może być ostatnia. To nie będzie tak, że ten zawodnik się będzie starzał, nie? Że na przykład zobaczymy go tutaj słabiej. Nie. On będzie pierdolnięcie, już będzie po Hopkinsie po prostu. Ten wiek już mu nie pozwoli. To tak jest ufoludek, pobił rekordy i wielki szacunek dla niego będzie, był i jest. Kowalewa, jeżeli Kowalew go nie trafi, to każdy to powie. Moim zdaniem Hopkins będzie boksował pojedynczymi ciosami, czyli będzie wchodził w półdystans i w półdystansie będzie próbował boksować seriami, ale w dystansie na pewno nie będzie boksował seriami, żeby właśnie go Kowalew nie skontrował. Kowalew jest bardzo dobrym w dystansie, ale w półdystansie już nie jest taki dobry. Łatwo jest go trafić, a Hopkins jest najlepszym zawodnikiem, który niweluje atuty innych zawodników. Czyli generalnie może to wyglądać walka taka, że nie będziemy nie oglądniemy Kowalewa do takiego, jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli petarda, goś wychodzi, nokautuje każdego i ładnie boksuje, bo Hopkins mu na to nie pozwoli. Tam będzie pojedynczy prawy, on się do niego przyklei, wiesz, będzie mu przeszkadzał bardziej boksować i myślę, że tą walkę, jeżeli nie przejdzie jeszcze czas na Hopkinsa, to myślę, że tą walkę spokojnie może wygrać na punkty. A najbliższy pojedynek Pacquiao z Allegrim? Nie, no Pacquiao to jest ewidentnie moim faworytem i mi się wydaje, że będzie czasówka. Tyson Fury, Derek Chisora?
Wiesz co, no Tyson Fury już raz wygrał z Derrickiem Chisorą. Derrick Chisora zrobił mega postępy zrobił, naprawdę jest dobrym zawodnikiem, ale jednak mi się wydaje, że ten Fury jest taki nieobliczalny i szalony zawodnik i ja stawiam, że jednak Tyson Fury wygra. Jest sens pytać o Kliczko Pulew? No raczej nie, ale powiem szczerze, w wadze ciężkiej wszystko jest możliwe. Pulew jest naprawdę niezłym zawodnikiem. Niezłym zawodnikiem, tylko tyle, że Kliczko jest, robi wszystko naprawdę na 100% idealnie. To jest człowiek, który jest perfekcjonistą. To jest od wszystkiego, od A do Z. Dlatego po tych jego porażkach podniósł się, pokazał, że ma jaja, charakter. Nie spaliło go to i jeszcze mocniejszy wrócił. Także nie sądzę, żeby... umówmy się tak, w wadze ciężkiej jest wszystko możliwe, Kliczko.